Kiedyś każdy koń miał swojego kowala, a każdy jeździec rymarza. Dziś takich miejsc jest już bardzo niewiele. Zapraszam do pracowni założonej przez pana Antoniego i Jacka Hercików. Dzisiaj tą pracownię prowadzi jego córka Katarzyna z mężem Darkiem. Nadal ręcznie szyją skórę, nitują paski i tworzą rzemiosło, które przetrwa lata. Już nie mogę się doczekać, jakie zadanie postawi przede mną Katarzyna. Katarzyna Herdzik-Bąk dorastała w zakładzie rymarskim swojego ojca. Jako dziecko zbierała to, co spadło tacie ze stołu i bawiła się w rymarza. Naukę zaczęła od prostowania gwoździ, z czasem wykonując coraz trudniejsze zadania. Pierwsze kawałki skóry zszyła jako sześciolatka. Jej pasją są konie, co tylko utwierdziło panią Katarzynę w wyborze życiowej drogi. W 2020 roku przejęła rodzinny zakład. Od tej pory wspólnie z mężem Darkiem zbierają mistrzowskie szlify, tworząc autorskie przedmioty na długie lata. Dzisiaj przyjechałam do Niska, do pracowni rymarskiej z tradycjami, którą założył pan Antoni Herdzik i prowadził ze swoim synem Jackiem. Chciałabym, żebyś nauczyła mnie chociaż troszeczkę pracy w tym zawodzie, żebyś odsłoniła rąbka tajemnicy, na czym ta praca polega. I powiedz mi, czy przyjmiesz mnie na nauki i co możemy dzisiaj zrobić dla naszych widzów? Oczywiście z miłą chęcią nauczę Cię tutaj parę rzeczy. Cieszę się, że chcesz zostać moim uczniem. Zrobiłam taki mały wywiad i dowiedziałam się, że masz psa. Mam psa, Lunę. Lunę. Muszę wiedzieć, Luna jakiej jest rasy? To jest owczarek szkocki. Bardzo Okej. włochata i średniego wzrostu. I na pewno bardzo fajna. Bardzo fajna. Okej, czyli robimy dla niej obrożę. Obrożę będzie miała fajną, bo ma ze skóry naturalnej, czyli ma produkt taki naprawdę, który ją nie uczuli. Czy to są te materiały, które tutaj Dokładnie. przed nami leżą, tak? Dokładnie. I zrobimy jej może z tej skóry. Dobrze. To tak, co mam zrobić, żeby ta obraża w ogóle powstała? Od czego zaczynamy? Zaczynamy tak. Mamy sprzączkę, taką Ci znalazłam, będzie dla niej wygodna, jest na rolce. I najpierw musimy zmierzyć, jaką ona ma długość. Dam Ci metr. Czyli co, mierzymy sprzączkę? Tak, Tak? dokładnie. A grubość szyi mojego psa też jest ważna? Na pewno jest ważna, też prawda? jest bardzo ważna. Ona chyba ma, z tego co pamiętam, 75 cm, więc to jest taki solidny pies. Dokładnie. Zmierz mi. To może, nie wiem, 75 to będzie, nie wiem, tyle. Mhm. Tyle. Czyli już wiem, że tak, 75, ale muszę jeszcze dodać zakładkę na Na sprzączkę. sprzączkę, dobrze. Czyli tak, jaką mamy tutaj szerokość tej sprzączki? Poczekaj, bo ja to muszę posilić się okularami, więc szerokość sprzączki jest 3,5 cm, 3 cm w świetle, w środku. Tak. Dokładnie. Mhm. Mhm. Widzę, że tutaj masz wiele takich fajnych narzędzi. Myślę, że o nich mi za chwileczkę opowiesz, do czego one Oczywiście. służyły, bo powiem szczerze, że w muzeum no wszystkich takich, co ty masz, nie mamy. I powiem szczerze, że chętnie jeszcze się dowiem o historii tych narzędzi. A to, co przyniosłaś, To jest właśnie nasza maszynka, taka powiedzmy wersja kobieca, żebyśmy się nie pokaleczyły. No to czyli idealna dla mnie. Mam Dokładnie. nadzieję, że nie stracę palców. Szpital mamy blisko, nie bój się. Dobrze. Okej. Obyśmy nie musiały korzystać. No to I teraz proszę, tak, powiedz, co mamy zrobić. Ile sprzączka miała? Szerokości? 3 cm w świetle. Dobra, czyli teraz tak, mierzymy sobie tutaj, widzisz, jest znaczek. Czyli mierzymy i nakręcamy tą takim suwaczkiem, tak? Dokładnie. Czyli odmierzamy tą Mhm. odległość. I troszeczkę musimy wziąć więcej, dlatego że skóra jest dosyć gruba. No, Idzie Ci super. ale no zobacz, tu mi się coś odchyla. Musisz tak No właśnie popatrz. nacisnąć. Musisz mi chyba pomóc, żeby uważaj na palce, żebym cię nie skaleczyła. No bo Super. pomimo, że szpital jest blisko, ale nie chciałabym, żebyśmy musiały... Słuchaj, jeżeli ona nawet wyjdzie krzywo, to Tak. nic, bo to jest obroża, którą Ty zrobisz sama i to jest to właśnie... Myślę, że mój pies Największa będzie wartość. szczęśliwy i chyba nie będzie miał mi za złe, że trochę mu skrzywiłam jego obrożę. Najbardziej lubi chodzić na spacery, więc nie będzie mu na tym zależało, ale wydaje mi się, że już dochodzę do wprawy i wygląda to chyba nawet prosto. Brawo, super. Dobrze, ale tak do końca się nie dociera, czyli Właśnie, teraz i musimy to teraz- rozciąć. Tak, tam nożyk. Dobrze.
Wiesz co, powiedz mi, jak tu tak już jesteśmy w tych starych, dawnych wnętrzach, troszeczkę o historii też tego zakładu. Jak to się zaczęło, że tutaj w Nisku powstał ten zakład i jaka jest jego historia? Historia jest, moi rodzice pochodzą z Dolnego Śląska, okolice Kłodzka. Czyli oni tutaj przyjechali. Przyjechali, Co ich tak, skłoniło właśnie? mój dziadek postanowił wrócić tutaj, bo stąd pochodził. No i jak on wrócił, to reszta dzieci za nim. No i mój tato, który zawsze marzył być piekarzem, przepięknie. Tak? Nie miał możliwości nauczania się tego zawodu. To była mała taka wioska pod Kłodzkiem i nie było takiego mistrza, który by go tego nauczył. Ale był rymarz. No i mój tato właśnie postanowił zostać rymarzem, gdzie w ogóle go to nie interesowało. To co Dobrze. robimy dalej? Masz przepiękny pasek. Prawda? I teraz tak. Że tutaj troszeczkę, zobacz, wyszło No mi nie krzywiutko, widać, nie ale, widać. ale tu jest idealnie prosto, na tym odcinku Przepięknie. krótkim. Tak, możemy jej zrobić taką krótką. Zróbmy krótką. Albo będzie to dla kota, mam jeszcze 2 koty. O, słuchaj. to taki konkretny musi być kot. Tak, to będzie Okej, wielki i mówiłaś mi tak, że długość Tak. jest mniej więcej, ona ma 75. Tak. To musisz sobie dodać jeszcze, bo będziemy dawać sprzączkę, prawda? Którą będziesz szyła ręcznie. Przyszywała ręcznie. Dobrze, ręcznie. Taką grubą skórę. Tak, ale będziemy trochę jakiś... Ci ułatwię. Tak, dobrze. Okej, dajmy, że takie będzie założenie. Nie wiem, dlaczego nie chce sprzątka współpracować, Możliwe, ale że zaraz coś źle będzie. docięłam. Dobrze, Okej. i teraz co? Mamy miejsce na sprzączkę, Mhm. mamy tutaj pas. I teraz mierzymy sobie naszą długość 75. Mhm. Powiedz mi, co to jest za urządzenie? Do czego ono służy? Do naciągania skóry, czy... Nie, ta Nie? maszynka właśnie, bo jak zauważyłaś, mam samą grubą skórę, Tak. prawda? Taką najczęściej zamawiam. Służy do ścieniowania tej skóry, dlatego żeby nam było łatwiej po prostu zszyć i żeby nie było takiej grubości. Czyli nie cieniujesz na całej długości, tylko po prostu w miejscu, Kawałeczek. gdzie potrzebujesz, tak? Dobrze. Można to zrobić nożem, ale po prostu ułatwiamy sobie życie. Oczywiście. Jak I to tu też jest dziewczyny? maszynka ręczna, nie korzystasz z prądu, więc jak prąd wysiądzie, możesz dalej Otóż tak, pracować. I też jest ekologiczna. Jest ekologiczne. Kończyłaś tak szkołę, która Cię nauczyła? Tak, kończyłam technikum hodowli No koni właśnie. I pozdrawiam moich niesamowitych przyjaciół. Pasja została do tej pory. No, koniarze jesteśmy taką grupą naprawdę bardzo specyficzną. No ale dzięki temu wiesz, jak zrobić takie siodło. I opowiedz mi o tym, jak trzeba spersonalizować takie siodło, tak? Do Dokładnie. danego zwierzęcia. I tak samo i człowieka. Czyli po prostu, jeżeli jadę i mam dopasować siodło, mierzę konia, patrzę jaki jest jeździec, też muszę mieć jeżeli to jest dziecko, ja wiem, że to dziecko urośnie. No jest dużo Tak. takich właśnie, które trzeba wziąć pod uwagę i nie jest to Wspaniale. wcale proste. No nie jest na pewno proste i to trwa na pewno Ciekawostkę powiem Ci troszeczkę. taką, że najgorzej dopasować jest siodło pod kucyka. Dlatego, No. że kucyki są okrąglutkie, malutkie i jest to dziewczyny. To skupmy się teraz jeszcze Tak. na naszej obroży. Mhm. Co dalej mamy zrobić? Mamy tutaj E, troszeczkę przewężone, zdartą tą skórę, ściętą może, tak, Tak. bardziej I profesjonalnie. teraz Martuś, musisz zrobić otwór na tą sprzątkę. No i to jak to zrobić? Wiesz co, znowu się przyda paznokieć. Zaznaczamy sobie mniej więcej tutaj. Mhm. Teraz kładę sobie, to już podbieramy. Dobra, już posprzątam Ci, Później jeszcze poszperamy. Dobrze. Jak będzie Bardzo mamy. mi się podobają te takie złote I elementy. teraz tak, trzymasz to i mocno Co, ale to młotkiem. może... Chyba poszło. Jest, zgadza się. Mamy, zrobiłam pierwszą Drobny swoją dziurę. człowiek, wielka moc. Wielka moc. Nie jest to Okej. takie straszne, podoba mi się. Dobra, i teraz tak, musimy trochę trochę tak ozdobić ten pasek. Dobrze. Proszę. Pierwsze co, musimy ściągnąć brzegi.
Zaraz pokażę Ci następne. Ale jak ściągnę brzegi? Dobra, i teraz lecę od tu, z tej strony, tak? Możesz sobie zacząć z tej strony matko. i A jak mi to nie wyjdzie? Ale zobacz, wychodzi mi. pięknie. Nawet równo. Zostajesz z nami, Marta. Zostaję. Nie puszczamy Cię nigdzie. Ja chętnie zrobię sobie dyplom czeladnika. Albo mogę tylko nawet tą skórę Wam, nie wiem, wykrajać. O, i właśnie takiego człowieka potrzebujemy. Tak. Teraz Jak? tak, To robimy dalej, właśnie. sprawdzamy sobie, czy sprzączka wejdzie. Czy coś jest trochę za szeroko. No, wchodzi. Nawet wchodzi. Dobra, jest, udało się. Udało się. I co mam teraz zrobić? Mamy No. tutaj, tak, no pewnie muszę zszyć, albo Tak, nie wiem, Ale zanitować. zanim zszyjemy, czego tu brakuje? Taką, no? No jak czego? No. Nie wiem, takiego paska. Super. Czyli brakuje szlufki. Szlufki. No właśnie, już profesjonalna będziemy nazwa, wycinać. szlufka. Czyli teraz tak, znowu bierzesz magiczną maszynkę, ja Ci przyniosę. Która? Następne. Wkładamy sprzątkę. Czy są jakieś przesądy związane z tym zawodem? Albo jakieś też przysłowia, na przykład jak mieliśmy szewca, no to mamy szewski poniedziałek, albo kląć jak szewc, a czy rymarz też ma swoje jakieś powiedzenia, czy jakieś przesądy, że na przykład nie można wykonywać jakichś elementów technologicznie, bo coś się wydarzy. Niech pomyślę, na pewno jest coś takiego, że jak weźmiesz zadatek, zaliczkę, albo ktoś wcześniej chce zapłacić za jakiś produkt, po prostu nie idzie wtedy szycie. Tak, jakby, no nie, najlepiej zawsze po prostu, gdy klient odbiera już gotowy produkt, oczywiście jest przeszczęśliwy, my również, to się sprawdza. Poniedziałki podobnie mamy. Czyli też takie szewskie Tak, albo rymarskie tak, tym bardziej. nigdy nie zaczynamy dużej roboty w poniedziałek. Zawsze to tak się, no powiem tak w cudzysłowie, obijamy, czyli szykujemy sobie coś ale startujemy we wtorek. Widzisz, jeszcze nie jestem mistrzem w Twoim fachu, proszę zrób to. No, oczywiście, zrobię to z miłą chęcią. O, ty magiczne zaklęcie pod nosem wypowiedziałaś Tak, i myślę, że myślałam, teraz że tego ci nie przejdzie. usłyszysz, a jednak. Słyszałam. No i pięknie. Brawo, widzisz? I teraz jeszcze nie koniec, zobacz. Nie koniec. Żeby nam nie uciekała ta igła, robimy coś takiego. Przebijam. Na tym krótszym, tak? Mhm. Przebijam. I dociskam. To dobrze, to będzie zadanie. O, już prawie przebiłam. Super. Umiejętność wyrabiania uprzęży sięga starożytności. Najstarsze znane siodło pochodzi sprzed 2,5 tysiąca lat i zostało odnalezione w Chinach. Jako rzemiosło cechowe, rymarstwo w Europie rozwijało się od wczesnego średniowiecza, a w Polsce od XIII wieku. Duże ośrodki rymarskie istniały w miastach takich jak Kraków, Gdańsk, Lwów czy Poznań. Na wsi rymarze pojawili się w XVI i XVII wieku, gdy rozkwitła gospodarka folwarczna. Rymarze byli cenieni i poszukiwani, ponieważ konie były główną siłą pociągową w rolnictwie i transporcie. Popularność tego rzemiosła spadła po II wojnie światowej z powodu mechanizacji rolnictwa i upowszechnienia produkcji fabrycznej. Jednak na przełomie XX i XXI wieku nastąpiło ożywienie dzięki wzrostowi zainteresowania jeździectwem, turystyką konną, sportem i modą na akcesoria skórzane. Współcześnie rymarze tworzą luksusowe akcesoria, obsługują dorożkarzy, sportowców i miłośników koni, łącząc tradycyjne techniki z nowoczesnym szyciem maszynowym, dbając przy tym o estetykę wykonania. To Mariusz, zapraszam Cię na tego konika. Ja siądę na tym i już Ci pokazuję, jak się szyje. Właśnie, pokaż. Co mam z tym zrobić? Czy sobie Wiesz co? Dociskamy sobie. Dosyć mocno, żeby nam nie uciekało. Czyli to jest ścisk. Dokładnie. Cały element nazywa się potocznie konikiem, natomiast Rymarskim. rymarskim, tak, a tutaj mamy ścisk. Dobra. Bierzemy szydło mieczykowe. Wygląda jak miecz. Tak. Weźmiemy sobie palca tak.
i przebijamy. Przekuwamy, tak? Oj, to I trzeba mieć patrzymy trochę siły. z jednej i z drugiej strony, żeby to było równo. Dobrze? No. Tylko tam jedno. I I ściskam. dociskam. No przepięknie. Także Ale to jest wygląda to, naprawdę proste. no dla Ciebie, bo masz takie doświadczenie, tyle lat pracy. No dobrze, spróbuję teraz tak. Czyli Jeszcze ściskamy troszeczkę fajnie. niżej. Niżej jeszcze, tak? Mhm. Tak jak jest ten gwoździk, tak? Dokładnie. Ale to poczekaj, bo mi dziurki się schowały. Dobra. No, tobie to idzie naprawdę sprawnie i szybko i ładnie. Czy jakoś wiążemy później? Jakieś? Nie wiążemy. I tylko opalamy końcówkę. Czyli mamy to. Tak. Brawo. No przepięknie, naprawdę możesz być z siebie dumna. Myślę, że mój pies, mam nadzieję, że będzie zadowolony. Będzie. Dobrze, udało nam się. Teraz co? Będziemy zdobić? Czy jakiś inny proces przed nami? będziemy zdobić, ale zanim zaczniesz Tak. zdobić, trzeba zrobić jeszcze dodatkową szlówkę. I znowu szycie? Tak, ale to już jest naprawdę, Dobrze. to już jest bardzo proste. Spróbujmy. I muszę Cię, Marta, pochwalić, no przepięknie. Dziękuję. Mam Tak, nadzieję, że zostajesz z nami. tak, jeżeli zaakceptowałaś moją osobę, to ja bardzo chętnie zostanę z Wami, ponieważ podoba mi się strasznie ta Twoja praca. Cieszę się. I pomimo tego, że jest naprawdę trudna, bo to nie jest tak, że sobie przychodzę i szyję, bo mi wszystko wychodzi. To trzeba mieć naprawdę troszeczkę siły w rękach, wyobrażenie tego, co się robi. No i Ty też jesteś takim, można powiedzieć, też projektantem, bo musisz to zaprojektować, musi to być Zgadza się. estetyczne, musi to podobać się odbiorcy, klientowi. Myślę, że też pewnie proponujesz różne rozwiązania swoim Zgadza klientom, się. Mhm. prawda? Więc dobrze, to pokaż, co mam dalej zrobić z I tym teraz tak, fantem. musimy zrobić szlówkę. Dobrze. Łączymy sobie tak. I teraz tak, albo zrobimy sobie na jeden raz, albo na szycie krzyżykowe. Jak chcesz. Zaproponuj. Może być szycie krzyżykowe. Czego używasz do zdobienia skóry? Czy to są jakieś takie elementy nadruków, czy bardziej wybijaki? Mam wybijaki, które są jeszcze właśnie po moim tacie i uwierz mi, są przepiękne. Pokażesz? Są oryginalne, oczywiście, że tak. Pokaż. Takie moje ulubione. To jest na przykład taki wzór. Czyli to jest taka, jak gdyby taka kratowniczka. Dokładnie. O. I ten jest cudowny. Ten mi się podoba, jest przepiękny. Chciałabym, żeby na tej obroży właśnie, żebyśmy odbiły ten symbol. Jest piękny, naprawdę to jest jakaś taka rozeta, kwiat. Przepiękny. Jak będziemy to robić? Teraz tak, zrobimy sobie takim porządeczkiem tutaj. Co jest nam potrzebne? Fajnie się odbiło, potrzebujemy wody i wybijaka. Wody i wybijaka. No i młotek też? I A. młotek, tak. Świetnie. Możemy Ja mam wziąć młotek. ten. Możemy wziąć też i ten. I zobacz, moczymy skórę delikatnie. Co to powoduje? Czyli tą skórę jak gdyby tak rozmiękcza troszkę ta woda, tak? tak, I powoduje dokładnie. lepsze wybicie? I? Jest lepszy efekt. Dobra. Wow. I taki mamy Jest. wzorek. Jest piękny wzorek. Chcę mieć takie wzorki. Dobra, okej. Zróbmy Czyli to. tak. Dwa centymetry. Radzisz sobie, Jest. super. I co mam z nimi zrobić? I zobacz, i teraz zobaczymy sobie, gdzie mają być dziurki. No tak, Aha. Czyli dziurki co 2 centymetry. tak. Proponuję, 2,5, 3, to zależy od tego, ale wydaje mi się, że 2 cm będziesz miała tak. zróbmy ich dużo. Okej. To będzie dziurkowana obroża. Jedyna na świecie. Jedyna na świecie. Naprawdę niepowtarzalna i myślę, że nikt by jej nie kupił. No dobrze. Masz dużo tych dziurek. Tak, dobrze? dużo? Wystarczy? Powinno ich tam być Dobrze. 6, 7. Wystarczy. Co teraz? I Rozumiem, teraz że muszę to przebić. Przebijaczkiem jakimś. Tutaj ułatwimy sobie życie. Masz dziurkacz. Mam dziurkacz, tak. Ci znajdę. Raz, dwa. Gdzieś jeszcze? Okej. I tyle? Tyle. No dobrze, pokażmy to. Ale naprawdę Ci fajnie wyszło, super. No dobrze. Myślę, że mój pies będzie zadowolony. No, spróbujmy to zapiąć.
Dobrze, czyli wszystko pasuje, zobaczmy. Czekajcie, zobaczmy jak to... Widzisz, szlufki wchodzą ciasno. Tak, czyli jest pięknie. Myślę, że będzie wspaniale leżeć na moim psie. Jak przyjadę do domu, założę jej, to wyślę Ci zdjęcie. Ocenisz, Obowiązkowo. jak się cieszy. Super. I jeszcze Dobrze, damy dziękuję. Ci dodatkowy taki, żebyś Ach. mogła ją sobie... Ach, bo faktycznie, bo jeszcze do czegoś muszę ją przypiąć. Gdzie to ma być? O, tutaj. Tutaj. I czyli mamy to. Marta, jestem z Ciebie naprawdę dumna. Dziękuję. Kawał dobrej rymarskiej roboty. To jest kochani. moja pierwsza praca rymarska. Bardzo mi się podobała. Chciałabym się więcej nauczyć. Poczytam jeszcze o tym zawodzie. Obiecuję, że na następne zajęcia przyjdę bardziej przygotowana. Będę ćwiczyła przewlekanie igieł, wiązanie i przeszywanie skóry. Tak. Więc mam nadzieję, że następnym razem będziesz ze mnie bardziej zadowolona niż dziś. A to, co nam się udało stworzyć, mimo że nie jest może perfekcyjne wykonanie z mojej strony, ale wydaje mi się, że będzie służyć mojemu psu na długich spacerach. Dla mnie jest przepiękna, Dziękuję Ci. naprawdę. Dziękuję. Jest jedyna na świecie. Dziękuję. Dziś nauczyłam się 2 rzeczy. Po pierwsze, skóra nie wybacza błędów, ale da się okiełznać. Po drugie, Kasia nie boi się ryzyka, skoro pozwoliła mi używać swoich narzędzi. To była piękna lekcja rzemiosła, które wymaga siły, ale też cierpliwości i czułego dotyku.